Cześć, cześć, witam wszystkim w 2026 roku. Bardzo mi miło, że jesteście ponownie ze mną. Mam nadzieję, że odpoczęliście i pełni sił wracacie do nowych projektów bądź starych. Ja oczywiście też zrobiłam sobie małą przerwę i wracam z powrotem, chociaż nie obiecuję, że będzie tyle projektów co w 2025. Jednak jest to trochę męczące, natomiast oczywiście zawsze będę starała się coś w każdym miesiącu wrzucić, więc mam nadzieję, że będziecie czekać na moje filmy i będziecie mnie wspierać tak jak do tej pory wspieraliście, więc za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. A dzisiaj chciałabym Wam pokazać taki nietypowy kardigan, bo jest to kardigan chmurka zrobiony z takiej włóczki ciepłej, a z wzorkiem ażurowym. Ostatnio spodobał mi się pomysł robienia ażurowych wzorków właśnie na takich puszystych włóczkach. To jest kardigan będzie po prostu ciepły, ale wiadomo, że trzeba na niego coś ubrać, bo są dziurki. Jeśli chodzi o włóczkę, to ja postanowiłam użyć tym razem włóczki od Gabo Wool Moch Silko. Jest to 1% moheru, 24 z jedwabiu i 15 wełny. Jest to włóczka, która nie gryzie, dlatego postanowiłam sobie zrobić taki niegryzący kardigan. Natomiast pamiętajcie, że Wy możecie dowolnie dobierać włóczki, które Wam pasują, które akurat w danym momencie macie, bądź po prostu takie, które Wam, na które po prostu macie ochotę. Ten kardigan można zrobić z każdej włóczki, chociaż polecam sobie zrobić taką dosyć cienką włóczką, żeby nie był zbyt gruby, ciężki. Dobrze sprawdzą się też takie włóczki z nitek, takie typu coś jak kokonki robi, bądź Mila Druciarnia. Oni też w swojej ofercie mają takie niteczkowe włóczki. Będzie to fajny kardigan również na przykład na lato. Ja stwierdziłam, że mój będzie na taką wczesną wiosnę, gdzie po prostu nawet na ten podkoszulek będzie można sobie coś cieplutkiego, fajnego założyć, a czasem, tak jak mówię, nawet w lecie, jak przychodzi chłodny wiatr, to fajnie jest mieć coś takiego cieplejszego, wełnianego. Także włóczkę dowolna, wybierzcie sami. Ja używam do tej włóczki szydełka 3 mm. Pomimo tego, że to jest 3 mm, i tak bardzo fajnie i szybko się robi. Mamy dosyć szeroki ściek, jak widzicie dosyć dziurek dużo, więc ona i tak przy 3 mm będzie taki efekt. Oczywiście mój kardigan już jest po wypraniu, więc pamiętajcie, że przed wypraniem zawsze będzie inaczej wyglądał. No i też warto sobie go wyprać, próbkę, którą będziemy robić, żebyście sprawdzili, jak ewentualnie się rozszerza Wasza włóczka. No bo akurat moja na pewno się rozszerzyła, wydłużyła, no i dzięki temu można użyć mniej motków. Także to jest taki plus. Jeśli chodzi o sposób wykonywania, to jest to bardzo prosty kardigan. Robię go każdy panel osobno, później go zszywam. Na samym końcu robię sobie taki dookoła ściągacz. I oczywiście też taki sam ściągacz robię na rękawach. No i mamy tutaj taki fajny wzorek. Ja jeszcze go Wam nie pokazywałam, choć był już podobny, ale to nie jest ten sam. On jest taki właśnie, no dosyć dużo ma tych dziurek, ale tak mi się spodobał, że stwierdziłam, że muszę sobie zrobić taki kardigan. Planuję zrobić jeszcze taki fajny sweter, może w raglanie, więc mam nadzieję, że się wkrótce pojawi też taka wersja nie tylko na kardigan, ale również na sweterek. No i mam nadzieję, że Was zachęcę do tworzenia do tworzenia swetrów razem ze mną i nie tylko swetrów. Mam nadzieję, że przybędzie nas dużo więcej w tym roku, że kanał wreszcie uzyska jakąś dużą liczbę odwiedzających Was, subskrybentów. Także ja Wam serdecznie dziękuję za poprzedni rok, no i mam nadzieję, że nowy rok również przyniesie nowe wyzwania. Także bierzemy szydełka i robimy próbkę. Zapraszam. Aha, oczywiście nie powiedziałam najważniejszego. Wszystkie dane dotyczące włóczki oraz ile gramów zużyłam będą pod filmem na dole. Trzeba rozwinąć zakładkę więcej, jak również zamieszczę linki afiliacyjne, dzięki którym można kupować sobie włóczki. Ja zużyłam Mój kardigan ma około 140 gramów, więc faktycznie jest leciutki, aczkolwiek ta włóczka no faktycznie jest droga i tylko ma 25 gramów. Natomiast ja przyznam się Wam szczerze, że kupowałam tą włóczkę partiami i za każdym razem jak dokupiłam partię, okazało się, że włóczka jest tego samego koloru pomimo różnej partii, więc super fajnie, że mogłam sobie dokupić motki, które wcześniej już też miałam. Oczywiście nie polecam tak robić, ale w razie czego tak mówię, że też nie był kupowany ten kardigan od razu, bo zawsze nie wiem ile
nie był kupowany od razu motki na ten kardigan, bo zawsze nie wiem, ile mi wyjdzie i zazwyczaj tak jest, że później szukam partii. Nie udało mi się znaleźć, ale udało mi się znaleźć i taką, która nie ma żadnej różnicy, więc akurat tutaj się cieszę. Czyli tak jak wspominałam, u mnie weszło około 6 motków, bo mamy 25 gramów motek. Niecałe 140 gramów waży kardigan. Oczywiście on jest w takich moich szerokościach, długościach, ale wszystko będziecie mieli na dole, żebyście nie musieli przewijać filmu i sprawdzać, ile tam tego weszło. Także zapraszam również zobaczyć sobie na dole pod filmem, rozwinąć sobie tą zakładkę i sprawdzić, co tam dokładnie napisałam. Także ok, już dalej zapraszam na ciąg dalszy. Kardigan zaczynamy od zrobienia panelu tylnego, czyli musicie sobie ustalić mniej więcej, jaką szerokość będzie miał panel tylny oraz oczywiście długość. Ten kardigan robimy w taki sposób, że nabieramy liczbę oczek, która będzie stanowiła szerokość waszego panelu i zaczynamy go robić od dołu, tak jak tutaj, i robimy sobie go na wysokość. Panel tylny będzie szerszy niż dwa panele przednie, ponieważ wydzielimy sobie taki środek około od 10 do 15 cm, żeby było ładne zaokrąglenie na szyję. Natomiast panele przednie oczywiście są tutaj troszeczkę węższe. Ja już mam przygotowane, więc mniej więcej pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. To jest mój panel przedni pierwszy i to jest mój panel przedni drugi. Czyli chodzi nam o to, żeby zostawić sobie tutaj miejsce na szyję, żeby po prostu kardigan ładnie się układał. Jest to kardigan tak zwany z szerokimi ramionami, więc jak gdyby też długość rękawa będzie troszeczkę zawsze krótsza niż w takim standardowym swetrze, dlatego najpierw polecam zrobić sobie te 3 panele, później oczywiście zszyć tutaj po całości na ramionach i dopiero po nałożeniu i de facto wypraniu tej części można sobie zaplanować długość rękawa, ponieważ ona właśnie będzie zależna od tego, jak szeroką sobie tutaj zrobiliście tą część, no i jak się też oczywiście zachował panel po wypraniu. Natomiast trzeba zrobić sobie ten panel tylny oczywiście szerszy niż standardowy sweter, czyli o te 10 do 15 cm musi być szerszy, ponieważ dwa panele przednie muszą tak naprawdę stanowić potrzebną szerokość dla Waszego kardiganu. Dla przykładu, ja zawsze robię swetry około 50 cm szerokości, więc tym razem zrobiłam panel tylny na około 60-65 cm szerokości, po to, żeby mieć właśnie tutaj te 10-15 cm więcej. Natomiast oczywiście panel przedni, jeden jak i drugi, ma albo odpowiednio około 25 tutaj centymetrów. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby ta szerokość, którą docelowo robicie zawsze sweterki, odpowiadała szerokości docelowej tutaj, w tych przednich panelach. Natomiast panel tylny jest szerszy. W trakcie oczywiście robienia sami zauważycie, po co tak robię. Będziemy sobie go później ładnie obrębiać i tworzyć dalszą część wzoru. Natomiast skupimy się teraz na tym, żebym pokazała Wam, jak będzie wyglądał wzór. Pokażę go na innej włóczce, na trochę grubszej, ponieważ na tej cienkiej kiepsko by było widać. Wiem, że czasami wolicie, żeby włóczka była grubsza, większa i wtedy, żeby można było zobaczyć, w które oczka dokładnie będziemy się wbijać. Dlatego tak naprawdę wzór można robić dowolną włóczką, dlatego nie ma różnicy, na której włóczce Wam tylko pokażę. Ja oczywiście wytłumaczę, ile nabrać oczek i jak tworzyć wzór. Także zabieramy się za ten nasz wzorek. Żeby wykonać wzór na ten kardigan, musimy nabrać odpowiednią liczbę oczek. Jest to liczba wielokrotność liczby 6, czyli 6 plus 6 plus 6 plus 6, dodatkowo plus jeszcze 3 oczka na końcu, ponieważ musimy tak naprawdę wykonywać ten wzór segmentami i taki segment jest potrzebny, żeby stworzyć tutaj, jest potrzebne 6 oczek i dodatkowo do zakończenia jeszcze potrzebujemy 3 oczka, żeby oczywiście ładnie się tutaj wszystko układało. Czyli pamiętajcie, że wielokrotność liczby 6 plus 3 oczka dodatkowe, nie licząc oczywiście oczka brzegowego. Te 6 oczek to jest dokładnie taki panel. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
no i plus, czyli 7 razy 6 plus 3 oczka. Oczywiście to jest panel mój przedni, więc tak naprawdę to od Was zależy, jaka szerokość będzie tego panelu, no i oczywiście też od włóczki, której używacie. Po prostu zrobimy sobie teraz mniejszą próbkę, żeby Wam pokazać dokładnie, jak będzie wyglądał wzór. Wy natomiast pamiętajcie, że właśnie szerokość zawsze będzie o 6 oczek większa, czyli tak naprawdę o tyle. Jak gdyby nie da się też zrobić o szerokości dokładnie co do centymetra, ponieważ warunkuje nas tutaj właśnie ten segment, tam ilość oczek, ale oczywiście da się to ładnie dostosować do sweterka, nie ma problemu, liczba takich segmentów nie ma znaczenia, czy zrobicie parzystą, czy nie, nawet przy panelu tylnym, ponieważ ta liczba tutaj, którą zostawiacie w środku, to mogą być zarówno 3 panele, jak i 2 panele. To wszystko zależy od tego, jak Wam się ostatecznie tutaj ułożyła szerokość. Oczywiście ważne, żeby tylko 2 panele przednie miały taką samą liczbę oczek i segmentów. Ja nie będę Wam podawała, ile ja nabrałam, bo to wszystko naprawdę zależy od tego, z czego robicie, na jaki wymiar i tak naprawdę musicie sobie sami to dostosować, a to sama przyjemność zrobić dla siebie pod swój rozmiar. Dobrze, czyli ja będę teraz nabierała liczbę, która jest wielokrotnością liczby 6, to żeby nie przedłużać, zrobimy sobie 3 szóstki, czyli 6 plus 6 plus 6, to będzie 18 i dodatkowo musimy dodać jeszcze 3 oczka, czyli to będzie 21 oczek łańcuszka. Czyli tak, nabieram sobie początkową pętelkę i nabiorę 21 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 plus dodatkowo zrobię jeszcze jedno oczko, które oczywiście nie jest wliczane do wzoru, jest to oczko brzegowe. Następnie będę zaczynała od tego oczka, czyli od 21 teoretycznie, ale od drugiego, od szydełka. Odwracam łańcuszek w taki sposób, żeby było widać z tyłu taką środkową pętelkę. Oczywiście dla osób, które robią właśnie z taką cieniutką włóczką jak ja, to może być problem wyszukać takiej pętelki, więc możecie dowolnie wyszukiwać tak, jak Wam się tutaj wbije, nawet w tą przednią tutaj tylko. Ok, przepraszam, idziemy dalej. Czyli tak, wbijamy się w środkową pętelkę i pierwszy rząd przerobimy sobie półsłupków nawijanych, czyli nabieram szydełko od dołu tutaj, pobieram tą środkową pętelkę od łańcuszka w taki sposób, że tutaj zostają 2 pętelki, przeciągam włóczkę przez to oczko, pobieram znowu od dołu i przeciągam przez wszystkie 3 pętelki. Dobrze jest tutaj mieć znacznik i zaznaczyć sobie tą pętelkę pierwszą. I oczywiście każdą kolejną robimy tak samo, czyli znowu pobieram środkową i przerabiamy półsłupki z narzutem. Na początku jest to taki pierwszy początkowy rząd. Przerobimy sobie po prostu w każdym oczku po jednym półsłupku z narzutem. Czyli mamy tutaj do zrobienia do końca kilka jeszcze półsłupków. Cały czas tak samo. Tak naprawdę to też nie muszą być półsłupki, to nawijane, to mogą być zwykłe półsłupki. Ja sobie tutaj tak akurat ustaliłam, żeby ta krawędź dolna była bardziej stabilna, więc stwierdziłam, że to będzie taka krawędź. Natomiast jeśli wolicie same półsłupki, to oczywiście też mogą być same. Bez narzutu, mam na myśli. Ok, dochodzę tutaj już do końca. I zaraz zaczniemy już robić ten nasz wzór główny. On tak naprawdę będzie zawsze taki sam, niezależnie z której strony będziemy go wykonywać, czy z prawej, czy z lewej, czy z przód, czy tył. Natomiast oczywiście ta początkowa część jest troszeczkę inna. Musimy sobie jakby go przygotować wzór. Mamy. Ok, i teraz zaczynamy wzór od tego, żeby nabrać 5 oczek łańcuszka. I w zasadzie zawsze będziemy tak zaczynać. To, co ja Wam teraz pokażę, to będzie cały czas tak samo, tylko że ten pierwszy rząd się różni tym, że musimy sobie tutaj wbić w odpowiednie oczka, a później zmienią się miejsca, w których będziemy wbijać szydełko. Czyli tak, robimy 5 oczek łańcuszka, odwracam sobie robótkę, pomijam 2 pierwsze oczka,
te od wzoru, czyli tutaj raz, dwa, czyli tak, tu mam 5 oczek łańcuszka, tu 2 pomijam, wbijam się w trzecie oczko, robię narzut, czyli wbijam się w całe trzecie oczko, przeciągam włóczkę i tutaj robimy słupek, czyli przeciągam przez 2 pętelki, pobieram i przeciągam przez 2 pętelki. Następnie oczko łańcuszka, znowu narzut i jeszcze raz w tym samym miejscu robię znowu słupek, czyli pobieram, przeciągam przez 2, pobieram, przeciągam przez 2. Oczko łańcuszka i znowu jeszcze raz w tym samym miejscu robię jeszcze jeden słupek, czyli narzut, pobieram, przeciągam przez 2, pobieram, przeciągam przez 2. Następnie robimy 2 oczka łańcuszka i znowu tutaj pomijamy 2 oczka łańcuszka, czyli tak, to jest zajęte, to jest wolne, zostawiam 2, wbijam się w trzecie, przeciągam włóczkę i robię półsłupek. Taki zwykły półsłupek. I znowu 2 oczka łańcuszka i powtarzam tą sekwencję, czyli znowu pomijam 2 oczka, raz, 2, 2 pętelki, wbijam się w trzecie, czyli tutaj i tutaj zaczynamy tak jak tutaj, czyli od zrobienia pierwszego słupka, czyli muszę zrobić narzut, wbić się w to oczko, które sobie przytrzymałam i zrobić tutaj słupek. I znowu oczko łańcuszka, nabieram pętelkę, nabieram włóczkę na szydełko i ponownie robię tutaj słupek. I jeszcze raz oczko łańcuszka i jeszcze raz słupek. I raz, i 2. I znowu 2 oczka łańcuszka, 2 pętelki tutaj pomijamy, wbijam się w trzecią i robię sobie półsłupek. I znowu 2 oczka łańcuszka, 2 pętelki pomijamy, wbijam się w trzecią, mam nadzieję, że to tutaj widać, czyli tutaj w trzecią, przytrzymam sobie palcem, natomiast tu muszę zrobić narzut i robimy słupek, oczko łańcuszka, znowu narzut, słupek, oczko łańcuszka, narzut i ostatni słupek, 2 oczka łańcuszka, tutaj, znowu pomijam 2, wbijam się w trzecie, robię półsłupek i tu powinny Wam zostać 3 oczka łańcuszka, tak jak dokładnie tutaj, robię 2 oczka łańcuszka, w ostatnim robię tylko jeden słupek, czyli tutaj zobaczcie, wyciągam sobie już znacznik i przerabiam tylko jeden słupek. I mamy tak naprawdę cały wzór, tak jak będzie on wyglądał, robiony dokładnie tam i z powrotem dokładnie tak samo. Czyli zobaczcie, tak jak Wam wspominałam tutaj, znowu zaczynam od 5 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5. Tylko tutaj się po prostu będzie zmienia się sposób wbijania się w poszczególne miejsca, bo będziemy dokładnie wykonywać ten sam schemat co tutaj, czyli zobaczcie, 5 oczek łańcuszka, 3 słupki, pomiędzy nimi są oczka łańcuszka, 2 oczka łańcuszka, półsłupek, 2 oczka łańcuszka i tak samo będziemy to powtarzać, tylko teraz musicie zapamiętać miejsca, w których będziemy to wykonywać. Zobaczcie, mamy taką przestrzeń, pierwszą i drugą i tej drugiej przestrzeni wykonamy sobie dokładnie ten sam segment, czyli robię narzut, wbijam się pod całą tutaj tą przestrzeń i wykonuję tą sekwencję słupek, oczko łańcuszka, narzut, słupek, oczko łańcuszka, narzut. I teraz 2 oczka łańcuszka i tutaj będziemy się wbijać w tą przestrzeń, zawsze w tą. Czyli my tak naprawdę wykonując ten wzór będziemy wykorzystywać 2 przestrzenie. Tą tutaj, która jest za słupkiem i tą tutaj drugą, która była w tej sekwencji. Czyli zobaczcie, teraz wbijam się w tą przestrzeń i tutaj dokładnie robię słupek, półsłupek, przepraszam, 2 oczka łańcuszka. Tutaj ponownie wbijam się w tą drugą przestrzeń zaraz za tym półsłupkiem, czyli robię narzut i robię sobie półsłupek, oczko łańcuszka. Przepraszam, słupek, oczywiście słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek. Po tej całej sekwencji mamy 2 oczka łańcuszka,
wbijamy się nie w tą przestrzeń, tylko w tą drugą i tutaj robimy półsłupek. 2 oczka łańcuszka, tu się wbijamy w tą przestrzeń i oczywiście znowu robimy sekwencję słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i znowu słupek, 2 oczka łańcuszka. Tu do końca mamy tą samą jeszcze przestrzeń tutaj do zrobienia, czyli tu wbijam szydełko i stawiam półsłupek. Tu robimy 2 oczka łańcuszka, a na końcu w całej tej tutaj przestrzeni już nie wyszukuję oczek, tylko wbijam się pod i robię po prostu zwykły słupek. Zobaczcie, że tak naprawdę wystarczy tylko zapamiętać, w które miejsca się wbijamy, a sekwencja jest zawsze taka sama. Zawsze musimy sobie zrobić 3 słupki pomiędzy z oczkiem, 2 oczka łańcuszka i półsłupek. Czyli zobaczcie, znowu to samo, czyli 5 oczek łańcuszka, znowu odwracam i zaczynam dokładnie to samo, czyli w tej przestrzeni wykonuję sekwencję słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka. Trochę mi się piesio rozchrapał, dawno nie było chrapanka. 2 oczko łańcuszka i znowu tutaj w tym samym miejscu co wcześniej powstaje półsłupek. 2 oczka łańcuszka, teraz w tej przestrzeni tutaj, zaraz za tym półsłupkiem znowu robię słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i jeszcze jeden słupek, tym razem 2 oczka łańcuszka i tu, gdzie była wcześniej ta sekwencja, w tym miejscu stawiamy półsłupek, 2 oczka łańcuszka i znowu tutaj słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka i słupek, 2 oczka łańcuszka. No i tutaj już na końcu mamy jeszcze tylko zrobić półsłupek, 2 oczka łańcuszka i tak jak mówiłam, na końcu po prostu zahaczam w całą tą przestrzeń i wykonuję słupek. Mam nadzieję, że wzór podoba Wam się, ponieważ jest naprawdę bardzo prosty, a tworzy się taka fajna siateczka na przemian. Oczywiście ona będzie inaczej wyglądać w zależności od tego, jakiej włóczki sobie użyjecie. To wszystko zależy od Was, jaki efekt chcecie osiągnąć, a ja tutaj już zrobiłam znowu kolejne 5 oczek łańcuszka i tu znowu oczywiście muszę wykonać moją sekwencję słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, 2 oczka łańcuszka, w tym miejscu stawiamy półsłupek, tu stawiamy 2 oczka łańcuszka, a tu słupek, zaraz tutaj za tym półsłupkiem zrobię jeszcze jeden rząd z Wami, żebyście sobie tutaj dobrze popatrzyli, jak to idzie. Tu 2 oczka łańcuszka, w tym miejscu słupek, 2 oczka łańcuszka i w tym miejscu słupek, oczko łańcuszka, słupek, oczko łańcuszka, słupek i 2 oczka łańcuszka. No i znowu tutaj w tym miejscu dokładnie stawiam półsłupek, tutaj 2 oczka łańcuszka, tu nawijam i w tym miejscu w całą tą przestrzeń wbijam się i robię sobie słupek. Czyli tak naprawdę fajnie, bo nie trzeba sobie nic tutaj znaczyć. Jeśli dobrze sobie rozplanujecie na początku tą liczbę oczek i się nie pogubicie, to później naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie tworzy się taki wzorek. Ja już oczywiście robię też bawełniany taki sweterek, więc mam nadzieję, że Wam go pokażę później. No a tak będzie wyglądać właśnie nasz wzór i teraz musicie sobie tak naprawdę zrobić właśnie taką próbkę i obliczyć, ile taka próbka zajmuje Wam centymetrów. Czyli gdy mamy już gotową tą próbkę, to po prostu wystarczy przyłożyć sobie centymetr i sprawdzić, ile ona zajmuje centymetrów. Mi tutaj około 12 centymetrów, tylko zanim to zrobicie, przydałoby się też wybrać próbkę, bo o ile wiem, że bawełna aż tak się nie będzie rozszerzać, o tyle ta część tutaj zrobiona z tej włóczki się na pewno rozszerzyła, bo ona była robiona luźno. I zawsze możecie zrobić w najprostszy
sposób to tak, że właśnie przykładacie centymetr i już wiemy, że 3 segmenty dają mi 12 cm, czyli 6 segmentów da mi 24 cm. I tak mniej więcej sobie wielokrotność tych segmentów mnożyć, albo możecie też pojedynczy segmentek sprawdzić, ile Wam zajmuje i tak sobie przemnażać. To jest taka najprostsza metoda. Ja tutaj już nie chcę rozpisywać, jak można to matematycznie zrobić. Myślę, że to można zrobić też w taki sposób najprostszy, żeby przyłożyć sobie centymetr i sprawdzić, ile zajmuje dana liczba segmentów i odpowiednio sobie dodawać taką liczbę segmentów, jaką potrzebujecie. Ja już oczywiście mam zrobione moje panele, no i teraz zajmę się zszyciem tych paneli. Ja Was bardzo przepraszam za te odgłosy, ale wyjątkowo po świętach, w nowym roku pies mi po prostu cały czas chrapie i będzie po prostu film pełen chrapania, takiej muzyczki relaksującej, może dla niektórych trochę denerwującej, ale pamiętajcie, że zawsze można włączyć napisy i nie musicie też tego słuchać. Taki mam tutaj podkład muzyczny. Dobrze, słuchajcie, tak wygląda mój panel. Ja już mam je wyprane. No, chciałam zobaczyć ostatecznie, na jaką długość muszę je zrobić po wypraniu, więc wyprałam sobie te panele i teraz będę je zszywała. Oczywiście zszywamy zawsze tak, żeby były na lewej stronie. Ja wiem, że wzór jest bardzo podobny i ciężko odróżnić tak naprawdę, która strona jest lewa, która jest prawa. Zawsze możecie się sugerować właściwie tym sznureczkiem, po której stronie on zostaje, na której stronie jest lewa, na której prawa. Jak zaczynaliśmy tworzyć łańcuszek, to tu był tworzony łańcuszek, a z powrotem, jak robiliśmy, to robiliśmy tu półsłupki. Więc z tej strony, jak macie łańcuszek, to bardzo prawdopodobne, że to jest prawa strona. No i tak też będę traktowała, że jeżeli mam sznureczek początkowy z lewej strony, to to jest moja prawa strona, więc żeby sobie zszyć ten panel, muszę go sobie odwrócić na lewą stronę i podobnie oczywiście zrobić to samo z tym panelem, moja prawa strona, więc odwracam na lewą, czyli mam po tej stronie moje sznureczki. Oczywiście tak naprawdę to nie będzie prawie żadnej różnicy, jeśli się pomylicie, bo tutaj dojść do tego, która jest prawa, a która jest lewa, jest niemożliwe, bo wzór jest praktycznie taki sam z każdej strony. I teraz zajmiemy się zszyciem tych rękawów z panelem, przepraszam, żadnych rękawów, tylko oczywiście panelu przedniego, ponieważ mam tutaj wytyczone dokładnie segmenty, ile ich jest, więc trzeba tak zszyć, żeby one się ze sobą zeszły dokładnie w tych samych miejscach, te same tutaj musimy mieć odstępy, żeby to fajnie wyglądało. Ja będę sobie to zszywała szydełkiem, standardowo użyję do tego oczek ścisłych, żeby sobie tutaj złapać z każdej strony i za chwilkę Wam pokażę, jak to będzie wyglądało u mnie. Czyli mam przygotowane już 2 krawędzie na górze, dokładnie tak jak Wam pokazywałam. I teraz oczywiście one są na lewej stronie. I teraz robię sobie pętelkę podstawową. Wkładam szydełko dosłownie tutaj w tą krawędź, najbardziej boczną, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I oczywiście doczepię sobie włóczkę, czyli zrobiłam pętelkę. Przełożę tą pętelkę przez te 2 tutaj. O. I zrobię oczko ścisłe. I teraz idąc dokładnie tak jak się układa wzór, będę po kolei zszywała sobie oczkami ścisłymi, pobierając tutaj w tych przestrzeniach te pętelki. Czyli tak, wezmę pętelkę z tej przestrzeni, z tej. Ten wzór się będzie ze sobą zgadzał, więc zobaczcie, czasami można się po prostu wbić w tą przestrzeń, która tu była, z tej trójki i w tą. I pod spodem przełożyć i oczko ścisłe. Czasami można się wbić w pętelkę środkową tutaj, żeby mocniej utwierdzić ten wzór. Czasami tutaj pomiędzy. Tak naprawdę wybierzcie sobie dowolne te pętelki, żeby się one po prostu ze sobą zgadzały zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. W miejscach, gdzie nie ma tych pętelek, to wręcz nawet przekładam szydełko pod tą samą przestrzeń z jednej, jak i z drugiej strony. Czyli cały czas tutaj staram się zachować tak ten ścieg, żeby się po prostu ze sobą licował. No i tutaj na przykład, gdzie był półsłupek, wbijam się z tej strony. Tu też wybieram sobie miejsce, gdzie był półsłupek, w te oczko i robię sobie oczkami ścisłymi. I tak mniej więcej sobie przerabiam do końca, do momentu, kiedy widzę, że mam już koniec mojego panelu. Cały czas zszywam sobie tą część oczkiem ścisłym.
I dochodząc oczywiście do ostatniego momentu, robię oczko ścisłe i odcinam włóczkę. Ja już sobie tutaj tą część jedną zszyłam, więc to mniej więcej tak wygląda. Chodzi o to, żeby zachować ciągłość tego segmentu, żeby to oczywiście ładnie wyglądało. Zszyję sobie do końca te ramiona i pokażę Wam, co dalej. Ok, ja już zszyłam sobie moją część na rękawę, znaczy na ramię, i następnie możecie tak naprawdę założyć na siebie tą kamizelkę i sprawdzić, jaką długość rękawa potrzebujecie sobie zrobić. Oczywiście rękaw robimy dokładnie w taki sam sposób. Bierzemy sobie całą już szerokość rękawa, obliczamy sobie ilość takich segmentów, jaka jest Wam potrzebna. Oczywiście znowu robimy od dołu i robimy do góry. Ja już mniej więcej wiedziałam, jak zrobić ten rękaw, na jaką szerokość i długość, bo miałam wyprane te panele, więc wiedziałam, ile rzędów muszę zrobić, żeby uzyskać daną ilość centymetrów i oczywiście daną szerokość. Ja będę robiła jeszcze tutaj taki delikatny ściągacz, więc zawsze zostawiam sobie te 5 do 7 cm, żeby jeszcze była długość tutaj tego rękawa. I tak w ten sposób po zrobieniu rękawa oczywiście musimy go sobie znowu też przyszyć. Przyszywamy sobie go pomiędzy jednym a drugim panelem, wyznaczamy sobie środek naszego rękawa. Ja miałam tutaj parzystą liczbę tych segmentów, miałam 10, więc po środku pomiędzy wyznaczyłam sobie tutaj miejsce, w którym muszę zaczepić ośrodek i potem już odpowiednio wyznaczyłam sobie wysokość tutaj taką samą z jednej, jak i z drugiej strony. Sugerowałam się oczywiście rzędami. U mnie tutaj w 20 rzędzie, idąc tutaj do góry, jest jedna część rękawa i w 20 rzędzie tutaj, licząc od góry, druga część rękawa, po to oczywiście, żeby sobie równo go zszyć. A zszywanie rękawa jest dokładnie takie same jak zszywanie tutaj tej części. Po prostu wybieram sobie oczka, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony i przyszywam sobie oczkami ścisłymi. Z każdej tutaj strony nie musicie dokładnie pobierać każdej liczby oczek, dokładnie w każde oczko się wbijać, po prostu musicie sobie tak ułożyć, żeby Wam się nigdzie tutaj nie zagięło, wyrównać, spiąć i poszywać. Czyli wyznaczamy sobie taką samą długość z jednej, jak i z drugiej strony, wbijamy sobie szydełko z jednej i z drugiej i cały czas powolutku wybieramy sobie dowolne pętelki i przerabiamy oczkami ścisłymi. Na początek jest dobrze sobie właśnie zaznaczyć środek, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie będzie środek, żeby nam się nic nie poprzekrzywiało. I w taki oto sposób będę zszywała rękawy i później oczywiście trzeba zszyć boki. To oczywiście też będzie dokładnie takie samo zszywanie. Ja Wam za chwilkę pokażę, jak to u mnie wygląda. I ja już mam wszystko zszyte. Tak to u mnie wygląda. Oczywiście zszyłam sobie krawędź boczną, zszyłam sobie tutaj też rękawy, tak jak Wam wcześniej wspominałam. I teraz ostatnia rzecz, jaką możemy zrobić, to sobie właśnie obrębić tę krawędź, którą mamy tutaj lub też dookoła. Tak naprawdę sposobów na to obrębianie jest bardzo dużo. To wszystko zależy od tego, jak chcecie, żeby ostatecznie wyglądał kardigan. Nawet można go zostawić w taki sposób, też to wszystko fajnie wygląda. Ja natomiast stwierdziłam, że będę sobie go obrębiała tak troszeczkę dookoła. Już Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Więc zaczynamy sobie teraz obrębiać krawędź. Ja położyłam sobie już kardigan na prawej stronie i zaczynam od tej strony tutaj. To jest prawy przedni panel na prawej stronie i wybieram sobie tutaj, w tym miejscu mniej więcej, początek, od którego zacznę. Mniej więcej gdzieś tutaj się wbijam, dokładnie w taką pętelkę, która tutaj wystaje. Tak naprawdę będę pracowała dookoła, więc i tak tutaj wrócę, i tak będę musiała tutaj jeszcze dołożyć parę oczek, żeby po prostu ta krawędź się ładnie zawijała. Więc w dowolnym miejscu wbijam szydełko i doczepię sobie włóczkę, czyli muszę zrobić sobie pętelkę podstawową. Gdzieś mi się tu zapodziała końcóweczka. O, jest. Robimy pętelkę podstawową. Doczepiamy sobie tutaj włóczkę, oczko ścisłe i zaczynam od tego miejsca. W każdym takim miejscu, gdzie mam przerwę, będę stawiała 2 półsłupki nawijane.
Oczywiście sami musicie też dopasować sobie ilość tych półsłupków, bo może się okazać, że nie macie zbyt szerokiej krawędzi, bo robiliście ciasno, bądź też odwrotnie, robiliście luźno i macie szeroką tą krawędź, wręcz nawet taką rozciągającą się, więc musicie sobie popatrzeć, ile takich półsłupków musicie tutaj na tą krawędź dać. Ja już mniej więcej sobie sprawdzałam, więc ja troszeczkę chcę ją jednak zawęzić, bo ta krawędź się troszeczkę tak rozciągnęła, więc po prostu będę dawała po 2 półsłupki w tych właśnie tutaj przerwach, czyli tak, robię narzut, przeciągam i pierwszy półsłupek. Oczywiście ja sobie go tutaj zaznaczę, żebym wiedziała, gdzie był tutaj początek, i następnie jeszcze raz narzut i w kolejnym znowu półsłupek nawijany. I tutaj w tej przestrzeni znowu 2 półsłupki. Raz i 2. Tak jak wspominałam, ilość tych półsłupków zależy od tego, jak wygląda Wasza krawędź. Jeśli jest bardzo rozciągnięta, lepiej zrobić mniej półsłupków. Jeśli czujecie, że jest napięta, to lepiej zrobić więcej półsłupków. Tak naprawdę to wszystko zależy od tego, jak sobie tutaj to zaplanujecie. Zawsze można powstawiać tutaj 3, tutaj 2, tutaj 3. To jest po prostu wszystko jedno. Nawet jak czujecie, że już Wam się troszeczkę zagęszcza, ściaśnia, o tak jak ja tutaj widzę, że tutaj byłaby zbyt duża przerwa, więc wstawię tutaj 3 półsłupek. Naprawdę nie ma to znaczenia, jeśli chodzi o liczbę. Patrzymy bardziej na wygląd, jak to się układa i jak to wygląda, czyli dowolna ilość półsłupków, zgodnie z tym, co tutaj obserwujemy, jak krawędź się układa. Tam, gdzie 3, to 3. Nie ma naprawdę znaczenia. I ja teraz sobie tutaj cały czas wstawiam te półsłupki. Tu, gdzie widzę, że jest trochę większa przerwa, to wstawię sobie na przykład jeszcze 1, czyli właśnie ten 3, a w kolejnym, z racji tego, że jest mniejsza tutaj ta przerwa, ta dziura, to wstawię 2. I w taki sposób przerobię sobie tutaj cały czas dookoła. Tak samo będę starała się mniej więcej w tych miejscach, gdzie mam na szyi, dosłownie dowolne punkty, tak żeby to ładnie wyglądało. I oczywiście przerobię też drugą część panelu tutaj z tej strony. I jak to zrobię, to pokażę Wam, co dalej. Ok, przerobiłam sobie już całą tą krawędź, oczywiście te 2 panele przednie, tak to jest mniej więcej ta wewnętrzna strona, czyli panele przednie plus tył, tutaj karczek, no i oczywiście drugi panel przedni. I doszłam do momentu, w którym tutaj już mamy półsłupki, ponieważ to była taka krawędź dolna. Tutaj jeszcze na samym końcu, dosłownie w tym miejscu, zrobię jeszcze 3 półsłupki, żeby ta krawędź tutaj ładnie wyglądała. Natomiast od tego momentu przechodzę już do wykonywania wzoru półsłupków reliefowych, przednich i tylnych. Natomiast ja nie liczyłam, czy wyjdzie mi parzyście, czy nie. Po prostu, jeżeli wyjdzie mi nieparzyście, to gdzieś złączę 2 półsłupki lub dodam 1 jeszcze w trakcie. No jest to niemożliwe, żebym zapamiętała to liczenie, czy faktycznie wyszło parzyście, czy nie, bo zawsze się gdzieś tam człowiek pomyli, dlatego nie jest to aż takie ważne. Natomiast w tym momencie po prostu przechodzę od razu do wykonywania wzoru, a jeżeli na samym końcu wyjdzie mi tutaj, że jest nieparzyście i nie mam jak postawić, to sobie dołożę półsłupek albo złączę 2 razy, więc nie ma problemu. Czyli zobaczcie, od razu po zrobieniu tutaj na tej krawędzi 3 półsłupków robię narzut i będę robiła reliefowe półsłupki, czyli muszę go pobrać całego i przerobić w taki sposób, tak? Czyli jeśli tutaj na tej krawędzi, bo od tej pory zaczynamy robić tak naprawdę okrążenie, dlatego żeby było porówno, czyli nadbudowaliśmy sobie tutaj tą krawędź z tej strony wewnętrznej, natomiast od tej strony dopiero robimy tą część wzoru. Czyli tak naprawdę ja sobie tutaj zaznaczyłam, który to jest półsłupek ostatni, no a będę kombinowała w zależności od tego, jak tam wyjdzie. I teraz oczywiście robimy na zmianę. Raz pobierane od tyłu, a raz pobierany od przodu, żeby uzyskać taki fajny ścieg ściągaczowy. On będzie fajnie wyglądał dwustronnie, więc stwierdziłam, że robimy sobie taki ściągacz tutaj i będziemy go robić dookoła. I w taki sposób ściągacz reliefowy, a z półsłupków nawijanych. Raz wbijany w półsłupek całkowicie z przodu, a raz pobierany od tyłu tutaj. Czyli znowu cały półsłupek pobieram i cały tutaj tworzę.
Tak naprawdę teraz mamy taką robotę monotonną, bo musimy dookoła tutaj przejść cały czas, stawiając te półsłupki reliefowe. Ok. Mój piesek będzie dalej chrapał, a ja sobie będę dalej przerabiała, czyli cały czas do momentu, aż dojdę tak naprawdę do tej strony, bo tutaj prawdopodobnie będę musiała jeszcze wstawić półsłupki, ale to zobaczymy, jak się tutaj to okaże później, dlatego ja teraz jakby przejdę najpierw ten tył i za chwilkę Wam powiem, co dalej. Ok, przerobiłam sobie cały dolny ściągacz, tak to u mnie właśnie wygląda. Tutaj w miejscu, gdzie macie łączenie, pamiętajcie, że możecie sobie dowolnie pobrać przy tym łączeniu półsłupek taki pobrać z tyłu. Wiem, że jest ciężko, bo jest szef, ale w jakiś sposób trzeba sobie tam poradzić. Dobra, a tutaj na rogu mam tą krawędź mniej więcej wyrównaną, ponieważ tutaj zaczynaliśmy w tym punkcie, ale tutaj oczywiście będę musiała na rogu również dodać półsłupki, dlatego żeby ten róg był taki ładny i się nie zawijał. Dojdę sobie tutaj na sam początek i wybiorę sobie taki pierwszy półsłupek, który tutaj widzę, że może być po prostu użyty do tego, aby zrobić na nim zwiększenie. Tutaj mam pierwsze zaczepione włóczkę, więc myślę, że ja to też tutaj wykorzystam, żeby właśnie zrobić sobie tutaj taki półsłupek. I zobaczcie, u mnie akurat tak się skończyło, że mam półsłupek wbijany od dołu, więc teraz przerobię sobie tutaj ten pierwszy, który mi się tutaj pokazuje z przodu. Tutaj. I teraz dodam sobie taki ściek, dzięki któremu będę mogła rozszerzać dalej tą robótkę. Czyli tak, na tym samym półsłupku jeszcze raz zrobię sobie od dołu. Czyli tak naprawdę na tym samym półsłupku jeszcze raz się wbiję tutaj i poszerzę sobie, tym razem wbijając półsłupek od dołu. Czyli tak naprawdę z jednego zrobiłam dwa. Tutaj akurat może tak aż nie widać, ale to naprawdę będzie nam potrzebne, żeby ta krawędź się tutaj nie zawijała. I znowu tutaj na kolejnym zrobię to samo, czyli tutaj muszę zrobić półsłupek reliefowy przedni i jeszcze raz na tym samym, zobaczcie, tylko wbijany od dołu, znaczy tak od tyłu bardziej, robię półsłupek reliefowy tylny. I tu właśnie ta krawędź będzie rozszerzana. My tak możemy za każdym razem rozszerzać sobie, jeśli się okaże, że potrzebujemy nadbudować sobie róg, żeby się róg nam ładnie zawijał. I dalej już przechodzę 1 do 1, czyli tutaj już nic nie zwiększam. Cały czas sobie będę robiła tak samo. I tutaj mniej więcej będzie to widoczne. Na razie jeszcze może to nie jest takie widoczne. Można sobie tutaj mniej więcej wstawić znacznik, pomiędzy którymi ja tutaj zwiększałam, a dosłownie są to pomiędzy półsłupkami tym i tym. Tu widać nawet, że z jednego idzie raz do góry, raz na przód, a raz na tył i z drugiego również. Czyli tutaj zrobiłam sobie takie pierwsze zwiększenie. Będzie ono też potrzebne w następnym okrążeniu, czyli z dwóch półsłupków zrobiłyśmy 4 w każdym tutaj. I teraz już całkowicie robimy tak samo, 1 do 1, cały czas tutaj. Z tym, że tak jak mówię, na tych rogach trzeba uważać i zastanawiać się, w którym momencie sobie można poszerzyć, żeby ten róg się ładnie układał i nie zawijał. Ja wpiłam sobie znacznik, ponieważ chcę, żeby sprawdzić, jak to będzie się później układało, bo myślę, że w następnej kolejności też będę sobie dodawała. Dobra, przejdę sobie teraz przez całą tą krawędź. Oczywiście tutaj na tym etapie początkowym, to gdzie jest przy szyi, jeszcze nie muszę dodawać żadnych półsłupków, więc zrobię go zwyczajnie i spotkamy się, jak będę na tym drugim końcu, którym również sobie zaznaczyłam, w miejscu, w którym zaczynaliśmy zmianę wzoru. Dobra, przerobiłam kolejną krawędź, czyli to, co Wam
mówiłam wcześniej, dookoła. No i oczywiście jestem tutaj w miejscu, w którym zaczynaliśmy tak naprawdę ten pełny wzór. I tutaj trzeba sobie po prostu popatrzeć, jak to Wam się układa, ile oczek macie i jak to rozwiązać, żeby fajnie się zaokrągliło. Ja tutaj pierwszy półsłupek mam tu. I teraz muszę tak zrobić, żeby przed nim był reliefowy od tyłu. Czyli tak, ten zrobię sobie tutaj od tyłu, reliefowy. Ten zrobię sobie tutaj od przodu. W międzyczasie sprawdzam, jakie mam naprężenie tutaj i czy potrzebuję dodać oczek, ale nie potrzebuję, bo widzę, że tutaj byłby nadmiar, więc mogę całkiem spokojnie przejść sobie tutaj, już sobie to wypnę, do zrobienia sobie tutaj jak gdyby tego łączenia. I zobaczcie, przód, tu mam tył, przód, czyli miałabym dwa przody, czyli mam nieparzystą liczbę oczek, więc dobrze się akurat zdarzyło, bo mogę Wam pokazać, jak ja sobie tutaj to rozwiążę. A rozwiążę po prostu w taki sposób, że w miejscu, gdzie mam taki powiedzmy róg, no, dokładnie tutaj, dołożę sobie ten półsłupek tylko raz, czyli na tym samym raz zrobiłam reliefowy przedni, a raz zrobię tylny, znaczy raz tylny, raz przedni oczywiście, tylko tutaj w tym miejscu. Natomiast tu już przechodzę do tego reliefu robionego z tyłu. Tu jest tak naprawdę technika dowolna. Chodzi tylko o to, żeby Wam się wzór zgadzał, żeby Wam wyszło tak samo, natomiast ilość dołożonych półsłupków nie ma znaczenia. Patrzymy cały czas, jak nam się po prostu układa cały ten nasz ściągacz, czy potrzebujemy rozszerzyć, czy nie. A potem już płynnie, bez łączenia okrążeń, przechodzę cały czas tak samo. I tak to będzie wyglądało. Oczywiście takich rzędów możecie sobie zrobić dowolną ilość, w zależności od tego, jaki gruby macie ściągacz. I pamiętajcie, że mniej więcej gdzieś na rogach zawsze jest dobrze sobie rozszerzyć, czyli z dwóch półsłupków, które mniej więcej są na rogach, zrobić 4. Czyli po prostu na jednym robimy raz taki zgodny ze wzorem, a potem robimy taki, żeby był przeciwny. I kolejny tak samo, żeby po prostu Wam się zgadzał wzór. Po prostu musi to iść raz przód, raz tył. Oczywiście ja nie jestem w stanie Wam dokładnie podać tutaj tej liczby, ani tego, bo to wszystko wyjdzie Wam w tak zwanym praniu i sami zauważycie, czy po prostu musicie dodawać, czy nie, czy naprężenie tego ściągacza jest takie, że już się zawija, czy nie, bo tak naprawdę nie w każdym rzędzie trzeba to dodawać. To wszystko zależy od tego, jak się właśnie tutaj nam wszystko układa. No i ja oczywiście zrobię sobie na jakąś szerokość ten ściągacz i pokażę Wam, jak to u mnie wyszło. Ja już skończyłam robić mój ściągacz, tak to wygląda. On jest zrobiony dokładnie dookoła. Zrobiłam sobie kilka rzędów, to jest chyba dokładnie 6 rzędów, ale tak jak wspominałam, to zależy od Was, ile chcecie mieć. I tak prezentuje się tutaj mój ten róg. Ja robiłam co drugim rzędzie rozszerzenie, czyli robiłam rozszerzenie w jednym, a później w kolejnym nie i w kolejnym. I tych rozszerzeń tak naprawdę nie mam aż tak dużo, więc nie wygląda to aż tak źle. Natomiast oczywiście kończę okrążenie tak, żeby było porówno rzędów, czyli w miejscu, w którym zaczynałam tak naprawdę wzór reliefowy. I tutaj po prostu na samym końcu wystarczy tak w taki sposób zniwelować tą różnicę, że przerobić sobie tutaj. Już do Was się tutaj przybliżam. Przerobić sobie po prostu tutaj kilka takich oczek ścisłych, tak żeby wyrównać tą przestrzeń i tak naprawdę nie będzie w ogóle widać, jak sobie tak zrobimy. No i oczywiście w ostatnim tutaj gdzieś rzędzie można sobie po prostu zrobić oczko ścisłe. No i w taki sposób tutaj później schować sobie włóczkę. I w zasadzie cardigan był gotowy, ale ja postanowiłam jeszcze zrobić sobie właśnie taki ściągacz na końcu, też dokładnie na tyle samo rzędów, co taki zwykły. Oczywiście miałam na myśli tutaj na rękaw. On nie jest konieczny. Jeżeli lubicie takie szerokie rękawy, to oczywiście też można zostawić sobie taki szeroki rękaw. Natomiast ja tutaj idę już tym samym ściegiem, więc zrobiłam również ściągacz. Jeśli chodzi tutaj o ściągacz, to ja sobie go zawęziłam, ponieważ tu było szeroko. Wiem, że tak też jest fajnie i modnie, no ale już robię w jednym stylu, więc stwierdziłam, że też zrobię tutaj ściągacz. Żeby sobie zawęzić, muszę sobie skrócić, zmniejszyć trochę oczek. Ja tam bodajże miałam 60 coś oczek i muszę dojść do 42 i opracowałam sobie taką technikę, że po prostu zaczepiam sobie znowu tutaj w dowolnym miejscu włóczkę
Znowu będę korzystała tutaj z tych oczek, które już są przygotowane wcześniej. Coś mi się tutaj zaciągnęło. No jeszcze raz. Pokażę Wam tylko po prostu sposób zmniejszania, jaki ja sobie obrałam, natomiast oczywiście cała reszta jest zupełnie taka sama. I zaczynam już od tego oczka. Robię pierwszy relief półsłupek nawijany i będę zwężała. Jeden półsłupek nawijany będzie z przodu zwykły, a tylny będzie zrobiony z dwóch. Czyli jak gdyby o 1/3 zawężę sobie tą liczbę oczek, ponieważ za każdym razem będę robiła jeden zwykły i dwa zmniejszające, czyli tak jakby z 3 powstaną 2, czyli dokładnie o 1/3. Zobaczcie, i teraz robię narzut i zamiast wziąć tylko jednego, to wezmę 2 półsłupki, tak żeby tutaj były z tyłu 2 i robię półsłupek reliefowy, przedni, tylny. Teraz zrobię z jednego przedni i teraz znowu z 2 robię 1. Oczywiście staram się tak dopasować, żeby na końcu była liczba parzysta, żeby mi się wzór zgadzał. To tak jak tam znowu wyjdzie Wam, bez jakichś większych problemów, nie liczę tego. Oczywiście zachowuję tylko liczbę oczek w rękawie, żeby się zgadzała, żeby była taka sama. I dokładnie mam tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Więc znowu tutaj mam 9. Ja muszę zrobić 42. Tu mam 10 i tu znowu 1, 11, tu znowu pobieram 2, 12, 13 i tak przejdę mniej więcej do końca i jestem już prawie na początku. Tu mam 41 zrobiony i tak jak tutaj akurat mi wyszło, że z tych ostatnich 2 połączę i zrobię sobie tutaj ten jeden tylny, po to, żeby oczywiście od razu przejść już tutaj do tego pierwszego przedniego, czyli bez łączenia przechodzę płynnym buchem do tego pierwszego. I znowu z powrotem jestem już przy tym samym ściegu, czyli mam tutaj do zrobienia już raz przedni, raz tylny, już mam zawężony ściągacz, więc cały czas dookoła robię sobie tak samo, aż pozyskam taką samą wysokość tego ściągacza jak w pierwszym rękawie. Więc to już jest tak naprawdę ostatni etap robienia kardiganu. Cały czas tak samo. No i ja ten mój pierwszy rękaw już mam mniej więcej zrobiony. Robię dokładnie tyle samo, więc jak już przerobicie sobie znowu pełną liczbę, taką samą okrążeń, to znowu robimy tak samo, czyli po prostu w ostatnim rzędzie zrobimy sobie 2, 3 oczka ścisłe, tak żeby sobie tutaj to zakończyć. 1, 2, 3 i przeciągam i zamykam. No i bardzo mała różnica. Oczywiście wszystkie wystające włóczki trzeba sobie schować. Mam nadzieję, że podoba Wam się mój pomysł na kardigan, że sobie ktoś zrobi. No, oczywiście czekam na Wasze komentarze. Ja Wam już serdecznie dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.